Wszyscy tam byliśmy. Nosimy ciężar, bagaż, który nie jest nasz. Który gdzieś należy do kogoś innego, ale my go ciągle w sobie nosimy, przeżywamy i on rzutuje na to, jak się czujemy dzisiaj i jak reagujemy na teraźniejsze wydarzenia. My to robimy przez filtr tego bagażu. Tych ciężkich kamieni, które gdzieś są w nas, tych urazów, tego bólu, rozpamiętywania tego, co się stało i braku uwolnienia przeszłości. No to znamy, wszyscy to znamy, oczywiście, że tak. I jednocześnie są pewne rzeczy do zrobienia, żeby troszeczkę, przynajmniej część tych kamieni z tego plecaka powyrzucać i pozostawiać za sobą. I dzisiejszy film właśnie ci to pomoże zrobić. Najpierw wytłumaczę ci, dlaczego tak jest. Dlaczego my się trzymamy obciążenia. Czyli to jest tak, że wkładasz sobie te, 10-kilowe hantle do plecaka i idziesz, zamiast je po prostu zostawić w domu, bo po co chodzić z tymi hantlami w plecaku? Dlaczego tak jest? To nie jest tylko na poziomie logicznym, czy to powiedzmy sobie, że to nie jest rozumowe, to nie jest racjonalne, a my nadal to robimy, bo mamy powody. I to zrozumiemy w pierwszej części tego filmu, a w drugiej powiem ci, co może ci pomóc jednak je wyjąć, po to, żeby ci się lżej szło. I o tym będzie dzisiejszy film. Już do niego przechodzimy. Zanim tylko to zrobimy, chciałabym bardzo serdecznie ci podziękować za to, że tu jesteś, że oglądasz. Zostań ze mną do końca. Na końcu, jak to ostatnio bywa, coraz bardziej się przyjęło. Bardzo cieszę się, że też włączacie się w to. Zadaję ci taką pracę domową do przemyślenia, przez to, że to napiszesz, że gdzieś nazwiesz, zostawisz te słowa, to po prostu bardziej na ciebie działa i bardziej pomaga. Dzisiaj też tak będzie. Ale i także bardzo serdecznie chciałabym podziękować wszystkim za to, że jesteście na Patronite by Coffee. Wielkie dzięki za to wsparcie dla tego, co robię i dla tego kanału. A my przechodzimy do naszego meritum, czyli dlaczego to tak jest, że my trzymamy w sobie te ciężary, które definitywnie, to po prostu bez dwóch zdań, utrudniają nam życie. Jak to jest, że my trzymamy się czegoś, co nam podstawia nogę i co nam utrudnia codzienne funkcjonowanie? Dlaczego tak jest? Niewidzialny ciężar. Oczywiście jako pierwszą przyczynę musimy sobie wziąć stare rany, czyli te wszystkie wspomnienia, te wszystkie ciężkie sytuacje, doświadczenia, przez które przeszłaś lub przeszedłeś. One istnieją nie tylko w pamięci, ale one istnieją jako napięcie w ciele. I one o sobie dają znać jako napięcie i nadreaktywność albo nadczujność dziś. Dlatego coś, co się dzieje dzisiaj, tu i teraz, rozmawiasz sobie ze swoim partnerem, partnerką i jednocześnie nie jesteś tu i teraz z nią lub z nim. Twój układ nerwowy, być może w ogóle sobie nie zdajesz z tego sprawy, ale gdzieś twoja czujność jest przy tym wydarzeniu sprzed 20 lat, gdzie ktoś ciebie skrytykował, zranił, w jakiś sposób przejechał walcem i tak zostawił. I ta część, która jest właśnie gdzieś tam bardzo cierpiąca, przychodzi tu i teraz i to ona daje o sobie znać. Więc to, co w nas jest, te ciężary, te dodatkowe kilogramy, to są stare rany. Każdy je ma, każdy je zna i to jest wielki proces, żeby sobie spokojnie się z nimi rozprawiać. Jak to zrobić w drugiej części filmu, do tego przejdziemy, ale to jest super ważny punkt do zrozumienia, że to nie jest tylko i wyłącznie twój zły humor albo nietrafiona decyzja tu i teraz. Bo bardzo możliwe, że ty wcale nie jesteś tu i teraz, tylko tam gdzieś kiedyś, kiedy było bardzo, bardzo trudno. Pułapka sprawiedliwości. Zbieramy sobie te kamienie przez całe życie, idziemy, ich faktycznie przybywa, ale to, co je przy nas zostawia, to jest takie magiczne myślenie, to jest taki błąd poznawczy, błąd myślenia, który polega na tym, że wydaje nam się, że jeżeli byśmy mieli odpuścić to, jeżeli bym miała gdzieś w jakiś sposób odpuścić sobie skupianie swojej uwagi na tym, co się stało, co bolało, co jest trudne, to jest niesprawiedliwe. To jest niesprawiedliwe w stosunku do mnie.
Bo to jest tak, jakbym pozwalała sprawcy na to haniebne i krzywdzące zachowanie. Tak jakbym udzielała jakiegoś usprawiedliwienia, jakbym mówiła, no okej, zachowałeś się strasznie i ja ci to odpuszczam, a więc de facto tak jakby się nic nie stało. Wszystko jest w porządku. To nas na tyle boli, taka interpretacja odpuszczania tych ciężkich, kilogramowych kamieni, że my nie chcemy ich puścić. No bo wydaje nam się to niesprawiedliwe. Wydaje nam się to nie fair. No jak? Jak ja mam to odpuścić? A niby dlaczego? Ja mam mu taki prezent gdzieś podarowywać? Nie, nie ma szans. I co robimy? Pamiętamy o tym. Trzymamy to. Trzymamy to i nosimy to. Podczas gdy prawda jest taka, że ta osoba nie ma pojęcia o tym. Ta druga osoba w ogóle może nawet tego nie pamiętać. Naprawdę może nie pamiętać, a może też nie chcieć o tym pamiętać. Tak czy siak, twoje trzymanie się tego, że ma być sprawiedliwie, nic nie zmienia, oprócz tego, że coraz ciężej ci się chodzi. I te 2 punkty, oczywiście jest ich więcej, ale te są bardzo duże, są gigantyczne. W olbrzymiej części się przyczyniają do tego, że nosimy i trzymamy te ciężary przy sobie. Już wystarczą, żeby sobie zacząć myśleć, okej, dobra, jak mogę się z tym rozprawić, jak mogę sobie z tym popracować. I tu przechodzimy do naszych punktów. Punkt numer 1. Kluczowe rozróżnienie, wybaczenie versus uwolnienie. Wiele osób blokuje się na słowie wybaczam, dlatego że pojmowane jest to wtedy jako zdrada samej siebie, samego siebie. Nielojalność wobec siebie i wobec tego, co przeszłam, że mam teraz wybaczyć. Gdzieś tutaj nawiązuję do tego magicznego myślenia o sprawiedliwości. I podczas gdy zawsze to powtarzam, nie spieszmy się do wybaczania, no oczywiście, że nie, to nadal chciałabym ci podsunąć pewną alternatywę i coś innego, coś, co jest bardzo jednostronne, co się zaczyna i kończy na tobie, co dotyczy tylko i wyłącznie ciebie i to jest nie wybaczenie, ale uwolnienie. Czyli akt ja sama siebie uwalniam od tego, od tej osoby, od tej sytuacji, od tego przeżycia. Pozwalam sobie przeciąć pępowinę, przeciąć ten sznurek, niezależnie od tego, co zdaje sobie sprawę albo nie zdaje sobie sprawy z tego druga osoba. Czy ona przeprosiła, czy nie przeprosiła. W jaki sposób ona, czy jakoś okazała skruchę, czy nie okazała. Bez względu tego, podkreślam, jest to jednostronny akt, jednostronny proces. Jednostronne zadanie do wykonania, niezależnie od tego, co na to ta druga strona. Ty sama siebie uwalniasz od ciężaru, ponieważ to ty sama nosisz ten ciężar. Czyli jest to bardziej akt higieny psychicznej, a nie akt moralnego, sprawiedliwego rozwikłania tej całej sytuacji. Nie. To jest akt higieny psychicznej, akt współczucia wobec siebie, który sobie podarowujesz, ponieważ i tak masz ciężko. Mówimy tutaj o sytuacjach, które dźwigasz, a więc i tak jest ci ciężko. Dlatego samozwańczo i wobec samej siebie lub samego siebie uwalniasz. Pozwalasz sobie uwolnić siebie od czegoś, co ciebie bardzo obciąża. Jak to zrobić w praktyce? No, chcę ci zaproponować bardzo praktyczne ćwiczenie do zrobienia tu i teraz, dosłownie, tylko potrzebna jest kartka i papier. Papier i długopis, może tak. Polega ona na napisaniu listu, którego nigdy nie wyślesz. Pamiętaj, to nie chodzi o to, żeby wysłać, to nie chodzi o to, żeby ktoś przeczytał, żeby mu tam, nie wiem, zazgrzytały zęby albo łezka się zaszkliła wokół. To nie o to chodzi. Nie chcesz wywołać żadnego efektu w drugiej stronie. Żadnego. Za to chcesz wywołać efekt u siebie. Dlatego jest to list, którego nigdy nie wyślesz. Ale napiszesz. I na tym się skupiamy. Czyli bierzesz tą kartkę, ten długopis i piszesz list. Droga Kasiu, Basiu, Romku, Tomku, bardzo mnie zabolało to, że
I tutaj absolutnie nie skupiasz się na żadnej ortografii, interpunkcji, niczym takim, ale za to skupiasz się na tym, żeby wyrzucić ten ciężar, który tak bardzo trzymasz przy sobie przez całe życie. To, co ciebie zabolało, to, co ciebie gdzieś absolutnie zazgrzytało w tobie, to, na co nie masz pozwolenia, to, co było zranieniem i to, co ciebie gdzieś ściąga w dół. Zostaje na kartce, przelewasz to, wyrzucasz z siebie, nazywasz w spokojny, uważny sposób, przetrawiasz. Dlaczego to musi być kartka? W tym momencie sąsiad, no dobra, ja sobie zrobię, ale jak będę robić pranie albo jak będę sprzątać, to sobie po prostu o tym pomyślę. Nie, to nie jest to. To nie jest to ćwiczenie, o którym mówię i dlatego ono nie przyniesie w taki sposób żadnych efektów. Albo przyniesie, nie wiem, w 5%. Dlaczego to musi być pisanie? Dlatego, że w tym momencie sam akt pisania, po pierwsze, spowalnia tempo twoich myśli i twoich przeżyć. Chcemy tego. Chcemy, żeby to nie była po prostu jakaś kolejna rzecz do zrobienia szybko, szybko, szybko. No nie chcesz tego tak zrobić, bo to znaczy, że tak naprawdę to nie odniesie żadnego skutku. Twój organizm, twój układ nerwowy nie wyhamuje do tego, żeby faktycznie to przeżyć, przetrawić. A chcemy tego. Pisanie jest aktem odręczne, nie na klawiaturze. Tutaj bardzo ważne, bo na klawiaturze piszemy szybciej niż odręcznie. Dlatego mówię tutaj o odręcznym pisaniu. Jest powolne. Chcemy tego. Poza tym jest uważne. Wtedy, kiedy właśnie zwolnisz, wyhamujesz swój umysł, uważniej skupisz się na tym, co ciebie bolało lub boli. Uważniej przejdziesz przez każde słowo, które jak kropla w tej kroplówce uwalnia cię i przelewa na ten papier ten cały ciężar, który nosisz w sobie. I muszę dodać, że bardzo możliwe, że napisanie jednego listu, którego nigdy nie wyślesz, to za mało. Może tak być. Napisz drugi. Wróć kolejnego wieczoru lub kolejnego tygodnia, napisz drugi. Napisz trzeci. Napisz tyle, ile potrzebujesz. I nie pytaj siebie, to ja ile jeszcze będę musiał tego pisać? No tyle, ile trzeba, do skutku. Chodzi nam o akt uwolnienia tego napięcia na zewnątrz. Co potem zrobić z tym listem? Tak jak mówię, nie wysłać, możesz go spalić, zniszczyć, nie wiem, poszatkować, co chcesz. Możesz go zatrzymać, możesz go gdzieś włożyć w swoje pamiętniki, dzienniki. Jeżeli coś takiego, generalnie masz praktykę taką, to może istnieć ten list, może nie istnieć, ale jedno jest bardzo ważne. Zostało to nazwane, zostało uważnie przetrawione. Tego chcemy. Tak na przykład odbywa się uwolnienie. I druga bardzo ważna sprawa, daj sobie to współczucie, którego nie dostałaś lub nie dostałeś wtedy. Proces tego, że wydarzenie trudne, bolesne, bardzo, bardzo ciężkie, staje się jednocześnie tym kamieniem w plecaku, który dźwigasz potem przez dziesięciolecia, ten proces polega nie tylko na tym, że stało się coś trudnego, ale najczęściej polega na tym, że po tym trudnym wydarzeniu, trudnym słowie, krzywdzącym geście, czymkolwiek, zaniedbaniu, odrzuceniu, zabrakło tego procesu natychmiastowego, na bieżąco, procesu uleczenia, ukojenia bólu, który wtedy był. A więc ten ból przeszedł ci właśnie do plecaka i sobie zastygł. No to oznacza, że nigdy nie pojawił się moment naprawy, moment emocjonalnego utulenia, ukojenia, zrozumienia, podarowania sobie współczucia. I dlatego to się stało takim wielkim ciężarem. I wtedy to się stało i nie mamy wehikułu czasu, który by nas przemieścił w czasie do tamtego wydarzenia, żeby potem siebie ukoić. To jest racja, tego nie zrobimy. Ale zrobimy kolejną, drugą pod ręką, najlepszą rzecz, po jaką można sięgnąć, czyli skoro ten kamień i tak dalej jest w twoim plecaku, on nie zniknął, przecież właśnie to jest problemem, że on nie zniknął, to dzisiaj podaruj sobie to ukojenie, którego wtedy zabrakło. A to oznacza, że dzisiaj, chociażby pisząc ten list do kogoś, ten list, o którym wspominałam w punkcie pierwszym, podaruj sobie to zrozumienie,
to poczucie, że to nie była twoja wina, że nikt nie zasługuje na tak okropne, niemoralne, krzywdzące potraktowanie, z którym ty się spotkałaś lub spotkałeś, nawet jeśli popełni jakiś błąd, nawet jeśli gdzieś coś zrobi źle, to nie było zasłużone, to nie jest twoja wina. Gdzieś ktoś w twoim biegu, twojej historii osobistej zachował się w pewien sposób i to jest jego odpowiedzialność, a nie twoja. I ty nie musisz siebie za to krytykować i umniejszać, co pewnie miało miejsce. Tak i wtedy, tak i poprzez te wszystkie lata. Przez co te kamienie tylko zyskiwały na kilogramach. Dlatego przytulmy to najczęściej wewnętrzne dziecko albo wewnętrzną część, która wtedy przeżywała to tak bardzo mocno. Podaruj sobie to wsparcie i łagodność, która tak ci łatwo przychodzi względem innych ludzi. Nakieruj to po prostu na siebie. W jaki sposób? Dokończ ten list. Dokończ ten list, tłumacząc sobie, tak jakbyś po prostu tłumaczył lub tłumaczyła tą kwestię najbliższemu przyjacielowi. I dodaj do tego takie spojrzenie na zasadzie popatrz, jaka jesteś silna, jaki jesteś silny. Zobacz, jak dużo przetrwałeś. Zobacz, jak dużo trzeba mieć siłę, żeby nosić tyle kilogramów przez tyle lat. To paradoksalnie jest twoja słabość. Chociaż tak bardzo możliwe, że o tym myślisz. Dodaj sobie wiele słów otuchy. Wiele, podkreślam. Jeżeli nie masz pojęcia, jak to zrobić, jak do siebie przemawiać w taki wspierający sposób, to podlinkuję ci tutaj po prostu gotowce, bo tych filmów tutaj już jest sporo, co do siebie powiedzieć, żeby siebie wesprzeć. Jest to super konieczny kierunek w takich przypadkach. W takich sytuacjach, o których dzisiaj mówimy, kiedy ktoś ciebie krzywdzi, a ci jest po prostu bardzo ciężko z tym. Praca domowa dzisiaj. Zostaw mi w komentarzu, czy jesteś gotowa lub czy jesteś gotowy, jak myślisz, na to, żeby jakiś z kamieni, jakiś z ciężarów ze swojego plecaka odłożyć i uwolnić siebie od tych kilogramów. Zostaw mi komentarz, jestem gotowa. Albo, jeżeli tak nie jest, jeżeli faktycznie czujesz, że jeszcze to poczucie na przykład sprawiedliwości ci na to nie pozwala, napisz, jestem niegotowa. Wszystkie odpowiedzi są okej. I wszystkie odpowiedzi są pomocne, bo nawet jeżeli sobie zdasz sprawę i co więcej, przelejesz, to gdzieś zostawisz taką informację o sobie, że jesteś gotowa lub gotowy, albo nie, albo tak nie jest, nie ma tej gotowości, to nadal już jest wejście w rolę obserwatora tego zjawiska, a nie tylko i wyłącznie uczestnika. A rola obserwatora daje pauzę, daje miejsce na oddech, daje dystans. Więc chcemy tego, to jest dobry znak. Także zostaw w komentarzu swoją gotowość lub jej brak. I jest to twoja samoświadomość przez to. Wielkie dzięki za te komentarze, bo to jest wsparcie tego, co robię. Wielkie dzięki za subskrypcję i klikanie, za wsparcie przez Passionality by Coffee. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to wszystko i doceniam. Widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.